Premierowy odcinek nowego cyklu wymaga czegoś ekstra, a nawet powiedziałbym, że dwóch czegośów ekstra. Dlatego w pierwszej przerwie na film chciałbym Wam polecić eksperymentalną animację z użyciem technik non-kamerowych zrobioną pół wieku temu. Dlaczego nie? Drugim czymś ekstra jest moja koszula. Ale nie koszuli tyczy się animacja Juliana Józefa Antonisza. Tyczy się ona jamniczka. Antonisz był ogólnie przekozakiem. Swoje animacje realizował poprzez techniki non-kamerowe, bezpośrednio na taśmie filmowej. I nie chodziło tutaj tylko o zwykłe jakieś malowanie i kolorowanie. W grę wchodziły także mniej konwencjonalne rzeczy, takie jak wypalanie czy rozdrapywanie taśmy filmowej. W dodatku był konstruktorem własnych urządzeń, które pozwalały mu usprawnić pracę nad animacjami. A gdyby tego jeszcze było mało, jeżeli potrzebna mu była muzyka do animacji, a zazwyczaj była mu potrzebna, to po prostu wziął, wychodził i dyrygował orkiestrą. Także, no co by nie mówić, człowiek orkiestra z niego był. Tak działa prosta elektryczna, mechaniczna stukawka, pukawka. Antonisz należy do tych artystów z wybitnie indywidualną charakterystyką, których ciężko pomylić z kimkolwiek innym. Jak działa Jamniczek jest chyba jego najbardziej znanym filmem. Być może dlatego, że zamiast celowo wybieranych etatowych głosów sprzątaczki bądź też dyrektora studia, jako narratorka występuje tym razem staruszka z kresowym akcentem, która bardzo się stara czytać dokładnie, ale nie zawsze jej to wychodzi. Film zaczyna się prezentacją nieistniejących urządzeń o dość osobliwych nazwach, po to, by w dalszej części Antonisz mógł uświadomić widzowi, że żywe organizmy to sprawy dalece bardziej skomplikowane niż maszyny, zasługujące na naszą szczególną uwagę. Oczywiście poprzez niekonwencjonalne techniki warstwa wizualna filmu wyróżnia się tutaj od pierwszej sekundy. Animowane serce pulsuje emulsją, słoneczko przypomina Batmanowego Jokera, a sam tytułowy jamniczek to kulfon. Swoisty konglomerat pieska, trawy i demowych jeży, a w niektórych ujęciach otrzymuje nawet okulary Krzysztofa Kieślowskiego. I niby sobie żartuję, ale to samo robi Antonisz przez cały seans, nabijając się z formy naukowego wykładu i zarazem torpedując komedię poprzez kilkusekundowe wstawki różnego rodzaju. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się tancerka bez ubrania poniżej pasa, a słońce nagle straszące żółtym płynem wywoła koszmary u potencjalnego młodego odbiorcy. Jednak najlepiej o jakości dzieł Antonisza świadczy fakt, że nie tworzy on eksperymentalnych wygłupów tylko po to, żeby popisać się swoim kunsztem czy techniczną maestrią. Cytując samego Antonisza, pulsująca kraina non-kamery to jedyne antidotum na paranoiczną rzeczywistość. Bardzo zachęcam do tego, żebyście obejrzeli film Jak działa Jamniczek i skonfrontowali swoją opinię z moją. Link do filmu znajdziecie w opisie. Natomiast jeżeli ten film, który teraz oglądacie, Wam się spodobał, to dajcie mi o tym znać łapką w górę, subskrypcją czy komentarzem. Będę za to bardzo wdzięczny. Dzięki i do zobaczenia.